Pomimo stosunkowo niewielkich rozmiarów, Izrael to jedno z najbardziej strategicznych państw Bliskiego Wschodu, odgrywające kluczową rolę zarówno polityczną, jak i militarną. Całkowita powierzchnia kraju wynosi około 21 tysięcy km², a liczba ludności przekracza 10 milionów mieszkańców. Mimo ograniczonego terytorium i nieznacznej populacji, izraelska gospodarka należy do najnowocześniejszych na świecie. Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego, produkt krajowy brutto za ubiegły rok przekroczył 550 miliardów dolarów. Kraj ten od lat przeznacza znaczną część swojego budżetu na cele obronne. W roku 2024 było to rekordowe około 31 miliardów dolarów. Wzrost wydatków wojskowych był bezpośrednio związany z operacjami prowadzonymi w strefie Gazy i przy granicy z Libanem. Siły obronne Izraela składają się z wojsk lądowych, powietrznych oraz marynarki wojennej. Obowiązkowa służba wojskowa obejmuje zarówno mężczyzn, jak i kobiety, którzy ukończyli 18 lat. Liczba żołnierzy służby czynnej wynosi obecnie 160 tysięcy, natomiast siły rezerwowe tworzy 465 tysięcy osób. Izrael posiada również wyspecjalizowane jednostki specjalne, takie jak Sayeret Matkal, Duvdevan czy Shayetet 13, słynące z wyjątkowo wymagających programów selekcji i wysokiej skuteczności operacyjnej. Liczbę komandosów szacuje się na 9 tysięcy. Izraelscy żołnierze uchodzą za jednych z najlepiej wyszkolonych na świecie. Mężczyźni odbywają służbę zasadniczą przez co najmniej 32 miesiące, a kobiety przez 24. Po zakończeniu służby trafiają do rezerwy, w której corocznie uczestniczą w kilkutygodniowych ćwiczeniach, obejmujących mężczyzn do 40 roku życia, a kobiety do 24. Izraelskie siły obronne regularnie uczestniczą w operacjach bojowych. Żołnierze zdobywają doświadczenie w rzeczywistych warunkach konfliktów zbrojnych, takich jak wojny z Hezbollahem, działania zbrojne w strefie Gazy, a także operacje wymierzone w cele terrorystyczne na Bliskim Wschodzie. Iran, położony w Azji Południowo-Zachodniej, jest jednym z największych państw regionu, zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby ludności. Kraj ten zajmuje obszar ponad 1 600 000 km², a jego populacja szacowana jest na blisko 86 milionów mieszkańców. Jak podaje Międzynarodowy Fundusz Walutowy, produkt krajowy brutto Iranu w ubiegłym roku przekroczył 430 miliardów dolarów. Jeszcze w 2023 roku budżet obronny wynosił około 10 miliardów dolarów, natomiast ubiegłoroczny oscylował już w granicach 17 miliardów. Tak dynamiczny wzrost wydatków wojskowych to element polityki rządu wobec pogłębiającego się napięcia na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w kontekście konfliktu izraelsko-palestyńskiego oraz obecności sił amerykańskich w regionie. Teheran planuje przeznaczyć dodatkowe środki na modernizację sił zbrojnych, rozwój własnych systemów rakietowych i dronów, a także wzmocnienie zdolności cyberwojennych. Część budżetu ma również wspierać zagraniczne operacje i sojusznicze ugrupowania zbrojne, takie jak Hezbollah w Libanie, milicje w Iraku czy Huti w Jemenie. Siły zbrojne Islamskiej Republiki Iranu to połączenie armii irańskiej, Artesz, oraz Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, Sepah. Pierwsza z nich odpowiada za obronę terytorialną kraju i koncentruje się na tradycyjnych operacjach wojskowych. Druga z kolei ma na celu ochronę systemu islamskiego oraz przeciwdziałanie zagrożeniom wewnętrznym i zewnętrznym. Ponadto istnieje również Faradża, czyli dowództwo policji odpowiedzialne za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa w kraju. Iran dysponuje jedną z najliczniejszych armii w regionie. Ma do dyspozycji 570 000 żołnierzy służby czynnej, 40 000 operatorów specjalnych oraz 350 000 rezerwistów. Obowiązkowa służba wojskowa dotyczy wszystkich mężczyzn i trwa od 18 do 24 miesięcy. Ponadto obywatele powyżej 16 roku życia mogą, za zgodą rodziców, dobrowolnie wstąpić do sił zbrojnych. Kobiety mogą służyć wyłącznie w wyjątkowych przypadkach i zazwyczaj tylko w służbach medycznych. Poziom wyszkolenia żołnierzy w Iranie jest zróżnicowany. Podczas gdy jednostki specjalne, takie jak siły Quds, są dobrze wyszkolone i wyposażone, wielu rekrutów odbywających obowiązkową służbę wojskową skarży się na niedostateczne szkolenie, przestarzały sprzęt oraz trudne warunki bytowe. Iran nie uczestniczy aktywnie w międzynarodowych misjach pokojowych pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jednakże poprzez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej angażuje się w działania poza granicami kraju, wspierając sojusznicze grupy w regionie, takie jak Hezbollah w Libanie czy różne milicje w Syrii i Iraku.
Lądowe uzbrojenie Izraela obejmuje przede wszystkim około 1300 czołgów, z czego co najmniej 900 znajduje się w rezerwie. Wojsko dysponuje również 35 niszczycielami czołgów i znaczną liczbą transporterów opancerzonych, blisko 6400, z czego przynajmniej 5000 pozostaje w rezerwie. Do tego dochodzą ponad 3400 opancerzonych pojazdów wielozadaniowych oraz więcej niż 600 opancerzonych pojazdów logistycznych i wsparcia. Wśród jednostek artyleryjskich znajduje się 310 samobieżnych, z czego około 100 utrzymywanych jest w rezerwie. Izrael dysponuje także niemal 130 wyrzutniami artylerii rakietowej, przy czym blisko 70 z nich pozostaje w rezerwie. W zakresie obrony przeciwlotniczej wykorzystywanych jest ponad 230 rakietowych systemów przeciwlotniczych, a dodatkowo przechowuje się 170 dział przeciwlotniczych. Izraelskie rozwiązania w zakresie pojazdów wojskowych koncentrują się wokół sprawdzonego w boju czołgu podstawowego Merkawa. Poza nim wykorzystywany jest szeroki wachlarz konstrukcji gąsienicowych i kołowych, pochodzących zarówno z lokalnej produkcji, jak i ze Stanów Zjednoczonych. Wśród nich znajduje się m.in. zasłużony transporter opancerzony M113 oraz armatochaubica M109, wspierane przez lekkie pojazdy użytkowe i lekko opancerzone, co razem tworzy zrównoważone, mobilne siły bojowe. Poza wsparciem natarć i obrony piechoty, siły lądowe dysponują również środkami do zwalczania czołgów oraz rozbudowaną flotą pojazdów wsparcia, inżynieryjnych i obrony powietrznej. Dziesięciolecia walk w środowisku zurbanizowanym zaowocowały opracowaniem szeregu konstrukcji dedykowanych roli ciężkiego transportera opancerzonego, zapewniających zwiększoną ochronę dla gotowych do walki żołnierzy. Irańska armia ma na wyposażeniu ponad 2400 czołgów, z czego blisko 400 utrzymywanych jest w rezerwie. Dodatkowo wojsko posiada 1000 niszczycieli czołgów, które odgrywają istotną rolę w obronie przeciwpancernej. W zakresie pojazdów bojowych Iran wykorzystuje 725 bojowych wozów piechoty oraz około 700 transporterów opancerzonych. Znaczną część mobilnych jednostek wspierają także ponad 2000 opancerzonych pojazdów wielozadaniowych oraz niemal 400 opancerzonych pojazdów logistycznych i wsparcia. Irańska artyleria obejmuje prawie 600 jednostek samobieżnych, które stanowią trzon wsparcia ogniowego w terenie. Kraj ten wyróżnia się także największą liczbą wyrzutni rakietowych w regionie – blisko 1600 egzemplarzy. W zakresie obrony przeciwlotniczej Iran posiada ponad 600 rakietowych systemów przeciwlotniczych oraz 2030 holowanych dział przeciwlotniczych, pełniących funkcję obrony obiektów strategicznych i wsparcia frontowego. Lądowe uzbrojenie Iranu opiera się na szerokim wachlarzu sprzętu, zarówno pochodzenia zagranicznego, jak i lokalnego, często wywodzącego się jeszcze z czasów zimnej wojny. Broń strzelecka obejmuje typowy wachlarz uzbrojenia, w tym karabiny bojowe czy przeciwpancerne systemy naramienne. Większość wojsk pancernych opiera się na projektach inspirowanych rozwiązaniami sowieckimi. Coraz większa część floty wozów opancerzonych i samobieżnej artylerii, która odgrywa istotną rolę w doktrynie walki lądowej, jest stopniowo zastępowana przez lokalne konstrukcje. Izraelskie siły powietrzne mają na wyposażeniu niemal 400 samolotów bojowych, 27 samolotów transportowych oraz prawie 300 maszyn szkoleniowych. Flota obejmuje także 17 samolotów specjalnego przeznaczenia, 2 samoloty wczesnego ostrzegania i kontroli oraz 14 powietrznych tankowców. W użyciu znajduje się również jeden aerostat radarowy wykorzystywany do zadań rozpoznawczych. Wśród śmigłowców znajduje się 46 maszyn szturmowych oraz 87 pełniących inne zadania. Współczesne siły powietrzne Izraela w dużym stopniu opierają się na amerykańskich rozwiązaniach do prowadzenia działań nad polem walki. Wciąż wykorzystywane są samoloty z czasów zimnej wojny, takie jak wielozadaniowe F-16 Fighting Falcon oraz myśliwce przewagi powietrznej F-15 Eagle, te ostatnie również w wersji uderzeniowej Strike Eagle. Do służby wprowadzono także myśliwce uderzeniowe piątej generacji F-35 Lightning II, a kolejne egzemplarze są zamówione, by uzupełnić flotę. Oprócz tego siły powietrzne eksploatują zasłużone samoloty transportowe Hercules, również w wersji powietrznych tankowców, oraz inne samoloty odrzutowe i turbośmigłowe, pełniące rolę od rozpoznania radioelektronicznego i wczesnego ostrzegania po szkolenie na samolotach i śmigłowcach. Siły śmigłowcowe opierają się na amerykańskich Apache jako głównych maszynach szturmowych.
Transport żołnierzy realizowany jest przez śmigłowce serii Black Hawk oraz ciężkie CH-53. Irańskie siły powietrzne mają na wyposażeniu ponad 280 samolotów bojowych, prawie 100 transportowych oraz 105 maszyn szkoleniowych. Flotę uzupełnia 15 samolotów specjalnego przeznaczenia. Do zadań wsparcia powietrznego wykorzystywanych jest 6 powietrznych tankowców. Wśród śmigłowców znajduje się 63 maszyny szturmowe oraz 167 pełniących inne zadania, np. transport. Współczesne siły powietrzne Islamskiej Republiki Iranu składają się głównie ze starzejących się konstrukcji z czasów zimnej wojny, pochodzących przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych oraz Związku Radzieckiego. Brak części zamiennych i ograniczone wsparcie zagraniczne utrudniły modernizację tych systemów, mimo że lokalny przemysł podejmował próby ich odtworzenia. Pomimo dość imponującej liczby dostępnych maszyn, irańskie siły powietrzne zmagają się ze starzejącą się flotą oraz ograniczonymi możliwościami przemysłowo-wojskowymi w zakresie nowoczesnych platform bojowych. Izraelska marynarka wojenna dysponuje 7 korwetami oraz 4 okrętami desantowymi. Posiada także 44 patrolowce. W skład floty wchodzą również 3 okręty wsparcia i logistyki. Wśród okrętów podwodnych znajduje się 6 jednostek. Izraelskie wybrzeże skutkuje projektowaniem jednostek przeznaczonych do działań w strefie przybrzeżnej i wzdłuż linii brzegowej. Największymi są korwety, zarówno pod względem wyporności, rozmiaru, jak i roli. Poza tym marynarka posiada zbiór szybkich łodzi rakietowych, jednostek patrolowych i desantowych, co wskazuje na skoncentrowanie uwagi na obronie izraelskiego wybrzeża i szlaków żeglugowych. Marynarka wojenna Iranu dysponuje 6 fregatami, 3 korwetami oraz ponad 100 patrolowców, które stanowią trzon morskich sił uderzeniowych. Flota obejmuje również 27 okrętów desantowych oraz 1 okręt przeznaczony do walki przeciwminowej. Działania logistyczne i wsparcie zabezpieczają 22 okręty pomocnicze, a potencjał operacji powietrznych z morza uzupełnia 1 śmigłowcowiec. Istotnym elementem irańskich zdolności morskich jest także flota 24 okrętów podwodnych. Współczesna marynarka wojenna Iranu może korzystać z dość znaczących sił podwodnych, złożonych z jednostek lokalnej produkcji oraz konstrukcji pochodzących z czasów sowieckich. W jej skład wchodzą również fregaty i korwety uzbrojone w pociski kierowane, zarówno budowane lokalnie, jak i zakupione na Zachodzie w różnych okresach. Być może najważniejszym elementem jej aktywnego wyposażenia jest znaczna liczba kutrów rakietowych i jednostek szybkiego ataku, znajdujących się w dyspozycji floty. Operacje desantowe wspierane są przez rozbudowaną flotę okrętów desantowych i logistycznych. Z biegiem lat coraz większy udział w zaspokajaniu potrzeb irańskiej marynarki odgrywa lokalny przemysł stoczniowy. Izrael ma na wyposażeniu 60 latających bezzałogowych aparatów bojowych, 2000 dronów rozpoznawczych oraz 2500 amunicji krążącej. Ponadto dysponuje 5 uzbrojonymi bezzałogowymi pojazdami lądowymi oraz 15 bezzałogowymi okrętami. Izraelska siła dronów składa się z lokalnych projektów, które głównie służą do rozpoznania i zbierania danych. Dostępne są również konstrukcje o charakterze uderzeniowym. Wszystkie drony mają skrzydła stałe, przy czym niektóre wymagają przygotowanego lotniska do startu i lądowania, podczas gdy inne mogą być uruchamiane i odzyskiwane w terenie. Iran dysponuje około 300 latającymi bezzałogowcami bojowymi oraz 1000 dronów rozpoznawczych. Poza tym nie jest dokładnie znana liczba posiadanej przez Teheran amunicji krążącej. Według oficjalnych informacji w styczniu bieżącego roku państwo otrzymało 1000 nowych aparatów tego typu. Powszechnie dostępne źródła wskazują jednak, że Irańczycy mogą posiadać nawet kilka tysięcy takich jednostek, co wynika również ze zwiększonych krajowych zdolności produkcyjnych. Irańskie wsparcie dronowe dla Rosji po inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku ujawniło światu zaawansowany lokalny przemysł dronów, skoncentrowany na jednorazowych systemach uderzeniowych. Obecne władze wykorzystują różnorodne konstrukcje, przeznaczone zarówno do zadań rozpoznawczo-obserwacyjnych, jak i do bezpośrednich ataków. Część z tych maszyn stanowią bezpośrednie lub zmodyfikowane kopie odzyskanych amerykańskich lub izraelskich urządzeń. Inne natomiast są całkowicie oryginalnymi projektami irańskimi. Niezależnie od ich pochodzenia,
Iran ugruntował swoją pozycję jako jeden z czołowych dostawców niedrogich, bezzałogowych systemów powietrznych na arenie międzynarodowej. Według danych międzynarodowej kampanii na rzecz zniesienia broni nuklearnej, Izrael posiada 90 głowic jądrowych, choć oficjalnie nie potwierdza ani nie zaprzecza posiadaniu broni atomowej. Państwo dysponuje różnorodnymi środkami do jej przenoszenia. Wśród nich są pociski balistyczne Jericho 2B o zasięgu około 8000 km, czy Jericho 3, sięgające celu oddalonego o 11,5 tysiąca km, które można uzbroić, w zależności od konfiguracji, np. w 3 głowice typu MIRV. Iran natomiast, mimo że formalnie nie posiada broni jądrowej, znacząco zwiększył swoje zasoby uranu wzbogaconego do 60% czystości, osiągając poziom 275 kg. Według analizy Instytutu Nauki i Bezpieczeństwa Międzynarodowego, taka ilość może zostać przekształcona w 174 kg uranu odpowiedniej jakości do produkcji 7 głowic nuklearnych. Teheran, podobnie jak Izrael, również rozwija środki przenoszenia, które w przyszłości mogłyby posłużyć do transportu głowic jądrowych. Posiada on jeden z najbardziej rozbudowanych programów rakietowych w regionie, obejmujący pociski balistyczne średniego zasięgu, takie jak Shahab-3, Gadr-110, Emad czy Khorramshahr. Ich zasięg sięga nawet 2000 km, a niektóre z nich mogą zostać przystosowane do przenoszenia głowicy nuklearnej. Ponadto Iran rozwija także pociski manewrujące o zasięgu przekraczającym 1000 km. Według ocen amerykańskich ekspertów, Teheran posiada nawet ponad 3000 pocisków balistycznych. Izraelski przemysł zbrojeniowy należy do najbardziej zaawansowanych i samowystarczalnych na świecie. Kraj ten jest również jednym z czołowych eksporterów uzbrojenia na świecie, osiągając w 2023 roku rekordowy poziom sprzedaży na poziomie 13 miliardów dolarów. Wśród głównych producentów uzbrojenia w Izraelu znajdują się Elbit Systems, Rafael Advanced Defense Systems oraz Israel Aerospace Industries. Ten ostatni w ubiegłym roku odnotował wzrost całkowitych przychodów o 15% w wysokości ponad 6 miliardów dolarów. Działania wojenne prowadzone przez Izrael w ostatnich latach mocno obciążyły magazyny amunicji. Dlatego w 2023 roku Ministerstwo Obrony podpisało umowę z Elbit Systems na dostawę tysięcy artyleryjskich pocisków odłamkowo-burzących kalibru 155 mm. Ponadto w ubiegłym roku zawarto m.in. kontrakty na realizację nowej partii tysięcy sztuk precyzyjnych granatów moździerzowych 120 mm Iron Sting oraz dużej partii amunicji nieujawnionego kalibru. Z kolei w styczniu bieżącego roku Elbit Systems zawarł z Ministerstwem Obrony Izraela umowę o łącznej wartości około 275 milionów dolarów na produkcję ciężkich bomb lotniczych oraz surowców niezbędnych do produkcji amunicji. Izrael rozwija też system broni laserowej Iron Beam, który ma stanowić przyszłościową alternatywę i uzupełnienie dla istniejących już zestawów obrony powietrznej. Pod koniec grudnia 2024 roku podpisał kontrakt na dodatkowe pociski przechwytujące do systemu przeciwrakietowego Arrow 3. Równolegle zawarto też umowy na zaawansowane systemy łączności, od radiostacji programowalnych, przez satelitarne systemy transmisji danych, po infrastrukturę wspierającą eksploatację bojową przez całą dobę. Irański kontradmirał Habibollah Sayari oświadczył w lutym bieżącego roku, że ponad 90% potrzeb obronnych kraju jest zaspokajanych przez lokalną produkcję. Ma obejmować szeroki zakres technologii, od broni strzeleckiej i amunicji, przez artylerię i pojazdy opancerzone, po rakiety balistyczne, drony i systemy obrony powietrznej. Głównym podmiotem odpowiedzialnym za produkcję wojskową jest Państwowa Organizacja Przemysłu Obronnego. Konglomerat współpracuje z około 7000 przedsiębiorstw w całym kraju, z czego 40% to firmy oparte na wiedzy. Iran wytwarza różnorodne kalibry pocisków, w tym 122, 130 i 152 mm, co potwierdzają raporty o dostawach amunicji do Rosji oraz zdjęcia irańskich pocisków używanych przez armię rosyjską na Ukrainie. Według zachodnich źródeł w 2023 roku władze Teheranu dostarczyły Rosji około 300 000 pocisków artyleryjskich oraz 1 000 000 sztuk amunicji. Iran intensywnie rozwija również swoje zdolności w zakresie produkcji rakiet balistycznych i dronów.
W ubiegłym roku znacząco rozbudował swoje zakłady produkcyjne w Modares i Kodzir, dodając ponad 30 nowych budynków.